Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku muzycznego alfabetu. Dzisiaj słowo absolutna w kontekście muzyki. Muzyka absolutna jest przeciwieństwem muzyki programowej. Słowa absolutna w kontekście muzyki używamy do utworów muzycznych, które nie zawierają w sobie żadnego pozamuzycznego programu, żadnej historii, żadnego nasuwającego się nam skojarzenia podanego przez kompozytora. Bardzo dużo kompozytorów było bardzo z takimi zdecydowanymi propagatorami muzyki absolutnej, twierdząc, że muzyka nie powinna narzucać nam, słuchaczom, charakteru, nie powinna wywoływać żadnych konkretnych obrazów, nie powinna ilustrować niczego w taki nachalny sposób. Co oczywiście nie oznacza, że słuchając muzyki absolutnej mamy mieć pustkę w głowie, bo jesteśmy wolni i możemy sami interpretować sobie ją, również słuchając w taki sposób, w jaki chcemy. Tym niemniej, wśród kompozytorów, którzy pisali muzykę prawie wyłącznie absolutną, mamy przede wszystkim takich jak Jan Sebastian Bach, klasycy wiedeńscy, a więc Józef Haydn, Mozart oraz Ludwig van Beethoven, bo warto wiedzieć, że Beethoven w ogromnej większości jednak stronił od pisania utworów programowych, nadawania konkretnego programu swojej muzyce. I nawet sonata księżycowa, tak zwana, a więc bardzo znana, nie została nazwana księżycową przez Beethovena. Więc utwór ten nie ma absolutnie żadnego programu nadanego przez kompozytora. W romantyzmie nastąpił taki czas wręcz konfliktu pomiędzy kompozytorami, którzy pisali muzykę programową, a takimi, którzy dalej bardzo silnie chcieli, aby muzyka była absolutna. I tutaj mamy kompozytorów w tej grupie muzyki absolutnej, takich jak przede wszystkim Fryderyk Chopin. Fryderyk Chopin właściwie nie pisał muzyki programowej. Można podciągnąć pod muzykę programową na siłę troszeczkę takie utwory jak Barcarola, która jednak jakiś tam program nadaje, czy Berceuse, a więc kołysanka, aczkolwiek jest to takie troszkę naciągane, ale da się obronić tą tezę. Natomiast, proszę Państwa, utwory nawet takie, jakie znamy z tytułów, tak jak na przykład Etiuda rewolucyjna, prawda? Czy też Preludium deszczowe i wiele innych utworów, które mają tytuły, to nie są to tytuły nadawane przez Chopina. To są późniejsze tytuły nadawane przez innych ludzi i w jakiś sposób jednak na siłę próbujące nadać utworom Chopina jakiś program. Więc trudno w to może uwierzyć, ale każdy nokturn, a wiele nokturów kojarzy nam się na przykład z miłością, prawda, czy z jakimś smutkiem. Wydawać by się mogło, że jest to muzyka programowa. Nie jest. Jest to w 100% muzyka absolutna. O muzyce programowej będzie w innym odcinku, więc nie będę tutaj dzisiaj podawał przykładów tej muzyki. Ale kolejnym kompozytorem, który bardzo krzewił muzykę absolutną, był Johannes Brahms, który bardzo stanowczo zarzekał się, że jego muzyka nie miała i nigdy nie będzie miała żadnego absolutnie programu. Więc to jest też ciekawe. No oczywiście Sergiusz Rachmaninow
czy też Prokofiew, Szostakowicz. Generalnie wszystkie utwory, które nie mają konkretnego tytułu, który nadaje nam program jakiś pozamuzyczny, z historię, czy też obraz, to jest muzyka absolutna. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.